Jarosław Iwaszkiewicz powiedział kiedyś, że preludia to taki zbiór kwiatów, różnych kwiatów, które tworzą bukiet. Według pana preludia to kwiaty, czy jednak bukiet? Oczywiście cały komplet preludiów to jest właściwie taki przegląd stylu chopinowskiego w pełni, tak? Tak różne są te preludia, a jednocześnie tak spójny cały cykl, że można śmiało tak o tym powiedzieć. A czy ma pan jakieś swoje ulubione preludie? Ulubione? Trudno powiedzieć. Na pewno są te, które przynoszą ulgę. Są te, na których się trzeba bardziej skupić. Są te oczywiście dramatyczne, niezwykłe pod względem właśnie tej intensywności, wzmożenia. No, można by bardzo długo mówić. A jeśli chodzi o polonez, w pana wykonaniu zabrzmiał on wyjątkowo bohatersko. Czy ma pan jakiś klucz do tej heroiczności? Zdecydowanie ten polonez jest bardzo jednoznaczny. No, mówi o zwycięstwie, tak? I tutaj nawet pomimo tego środkowego epizodu, gdzie rzeczywiście oddalamy się tak daleko, że właściwie można zapomnieć, skąd to wszystko wyszło, natomiast ogólnie, no, i była w tym Polska, tak, jak powtórzę za Norwidem, to jest polonez, który, no, oczywiście w kulturze właściwie muzycznej generalnie zaistniał jako taki emblemat, tak, więc no, utwór wyjątkowy sam w sobie i tak właśnie taki wydźwięk, cieszę się, że został dobrany. W rozmowie po pierwszym etapie wspominał pan o tym, że pracuje pan samodzielnie, ale jestem ciekawa, czy ma pan jakiegoś konsultanta, jeśli chodzi o dobór programu i interesuje mnie zwłaszcza właśnie ten drugi etap. Nie. Program do konkursu układałem całkowicie samemu. Natomiast oczywiście chętnie rozmawiam z innymi artystami, ale też pomimo tego, że pracuję sam, to bardzo zawsze, kiedy wracam pamięcią, wspominam, to doceniam te lata właśnie spędzone pod kierunkiem pani profesor Popowej-Zydroń i też przez 3 lata z profesorem Sulikowskim. No, właściwie nauczyli mnie bardzo, bardzo wiele. I na tym się opieram. To trudno powiedzieć, żebym jakoś teraz zupełnie coś innego, nad czymś innym pracował. Oczywiście korzystam i staram się też, no właśnie, wszystko to, co mnie zainspiruje, co nawet nieraz to ktoś powie jedno zdanie, jakiś wielki artysta i to może dużo wpłynąć. Moje ostatnie pytanie. Wspomniał pan o pani profesor Popowej-Zydroń. Czy obecność pani profesor w sali koncertowej dodaje panu otuchy, czy stara się pan od tego jakoś zdystansować? Jednocześnie dodaje otuchy i jednocześnie mobilizuje, że tak się wyrażę. No, pani profesor ma doskonałe ucho i słyszy wszystko, więc mając kontakt z takim rentgenowskim uchem przez tyle lat, no trudno od tego rzeczywiście odejść. Ale zawsze miła jest obecność pani profesor, ponieważ, tak jak już powiedziałem, doskonale wspominam te lata i pani profesor jest wyjątkową artystką przede wszystkim, ale też pedagogiem. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu.